Zebeściak! Kto jest Zebeściak, pyta? Tusk jest Zebeściak. Jaki ty, pan! I pełnym zdaniem. Pan Tusk jest Zebeściak. I jego mafia też. I jego partia też jest Zebeściak. Cześć, witam Was. Dzisiaj króciutki filmik, taki pół żartem, pół serio. Ostatnio był poważny, bo byłem wkurzony. Dzisiaj tak troszkę na rozluźnienie. Tego jegomościa, którego tutaj za mną widzicie, no przedstawiać oczywiście nikomu nie muszę. Chciałem tylko zaznaczyć, że tak właśnie wygląda największa polska kanalia, która zniszczyła, spolaryzowała naród polski, czego nie udało się największym wrogom od wieków, można powiedzieć. I właśnie ten osobnik będzie w cudzysłowie bohaterem dzisiejszego materiału. Mówią, że w każdej bajce jest odrobina prawdy. No i tutaj chyba wydaje mi się, że można się z tym zgodzić. Na przykład w Smurfach największym zagrożeniem dla normalnej społeczności, dla całej wioski był dziad z kotem. No i co za zbieg okoliczności. W Polsce jest całkiem tak samo. Jak wszyscy doskonale wiecie, Jarosław już od lat dochodzi i dojść nie może. Od czasu katastrofy smoleńskiej Kaczyński co roku na swoich spędach smoleńskich, nawet nie co roku, co miesiąc dochodził, był coraz bliżej, już prawie był, znowu dochodził, potem już prawie był. No, zatrudnił największych specjalistów, czyli agenta Macierewicza, który dla niego robił testy na parówkach, na puszkach pokoli, zniszczył dowody prokuratorskie, a on cały czas dochodzi, cały czas żyje tym Smoleńskiem. Powiem, zresztą tutaj nie muszę wam mówić, że Kaczyński zbudował swoją politykę, od czasów katastrofy smoleńskiej zbudował swoją politykę, piął się do góry na trumnach ofiar smoleńskich. Taka typowa hiena, która żeruje na nieszczęściu innych. Na takie osoby jest określenie, nie będę mówił głośno, nie będę przeklinał, staram się tego nie robić. Niech każdy sam określi tego członka partii PiS. Ale wróćmy do meritum, czyli do tego całego Smoleńska. Jak wszyscy wiemy, i tutaj też nie muszę nikogo przekonywać, narracja Kaczyńskiego taka, że i Macierewicza oczywiście, że to Tusk z Putinem zaplanował ten zamach, że wysadził, że bomba termobaryczna, że sztuczna mgła, że pancerna brzoza, ale każdy z tych fanatyków teorii spiskowych smoleńskich zapomina o najważniejszych rzeczach, że wylot organizował Sasin, więc co mogło się nie udać, prawda? Kaczyńscy, jeden i drugi, zabronili Tuskowi w ogóle mieszać się do tego wylotu. O tym też nie wspominają, nie pamiętają. Sam Duda też nie jest święty. Zresztą wszyscy oni tam są po jednej wodzie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tych sraczek smoleńskich, które Kaczyński organizuje, czy organizował za nasze pieniądze. Jeszcze pamiętamy te 3-4 miesiące temu, kiedy PiS był u władzy. Ochraniało go tabuny Pislicji, zrobił sobie prywatną imprezę.
Postawił sobie na placu Piłsudskiego prywatne schody, do których się modlił. Tych niepokornych trzymali z dala, by prezes mógł spokojnie zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia. O Kaczyńskim też wiadomo, że to bezwzględny człowiek i posunąłby się do wielu haniebnych, niecnych czynów. Zebrał wokół siebie kilku świrów, takich jak Macierewicz, który brnął w te bzdury smoleńskie, ta jego śmieszna komisja, te śmieszne badania i tezy. Zresztą wrzucę wam teraz króciutki materiał właśnie o Smoleńsku, Macierewiczu. I zaraz przejdę, bo dzisiaj nie chcę mówić tylko o Smoleńsku, ale to się łączy z tą rocznicą smoleńską. Wszystko łączy się w jedną całość, że tak powiem, ale zobaczcie ten krótki materiał. Jeśli prokuratura twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na wybuch, to Antoni Macierewicz ma przygotowaną odpowiedź. Mówi to prokurator z zespołu, który sami powołaliście. To bardzo ciekawe. Nie myślę, żeby tak było. Nie sądzę, żeby prokuratura mogła tak bezczelnie kłamać. Brutalnie kłamie prokuratura, kłamią dziennikarze, kłamią nawet byli eksperci jego własnej komisji. Kłamie każdy, kto nie zgadza się z teorią o zamachu, choć to wcale nie jest takie proste, bo te zmieniały się niezliczoną ilość razy. Relacje o tym, że 3 osoby przeżyły, są wiarygodne. To jedna z pierwszych teorii lansowanych przez Antoniego Macierewicza niemal od razu po katastrofie. Jednym z dowodów miał być ten dźwięk rzekomo strzału z broni palnej. Nigdy, ani publicznie, ani prywatnie nie mówiłem o tych, którzy byli mordowani według pana. Trochę zapomnianą już teorią była ta o wycieku. Wykryto wyciek ze środkowego silnika, o którym nie powiadomiono pilotów. Ta jednak szybko upadła, bo okazało się, że plama na płycie lotniska była tylko kałużą po umyciu samolotu. Dowodem na zamach miały być za to sztuczne warunki pogodowe. Pojawiła się mgła. Ona była nieprzewidywalna. Nagle wyszła mgła. Nie wiemy skąd, nie było jej. Przecież żadnej prognozy. Jeśli nie mgła, to rozpylony hel, choć to akurat nie była teoria autorstwa Antoniego Macierewicza, bo jego zdaniem Rosjanie mieli przejąć kontrolę nad systemami samolotu. Badamy, jaka była bezpośrednia przyczyna obezwładnienia samolotu Tu-154M. Była bezpośrednio spowodowana wyłączeniem zasilania tego samolotu. A oprócz tego Piloci byli sprowadzani na śmierć. na tym tle dość nieoczekiwanie brzmi teoria ogłoszona 6 lat po katastrofie. Winę wciąż mieli ponosić Rosjanie, ale tym razem chyba nieświadomie. Samolot bywa obarczony wadą techniczną, która nie jest możliwa do ujawnienia, do wykrycia bez zbadania konkretnej wskazanej części samolotu i to zbadania niszczącego. Mógłby pan nam powiedzieć, o jaką część chodzi? Bo... Nie mogę. Zresztą i to nie ma większego znaczenia, bo równolegle do wszystkich wymienionych teorii od początku kiełkowała jedna najbardziej pożądana. Polski i rosyjski rejestrator parametrów lotu odnotowują 2 silne wstrząsy. I to pomimo tego, że zdaniem Antoniego Macierewicza zapisy rejestratorów zostały sfałszowane. Nie istnieje żadny prawdziwy dowód na to, że to był integralny i oryginalny materiał. 2 silne wstrząsy szybko znajdują swoje uzasadnienie, niekoniecznie związane z uderzeniem w, tu cytat, pancerną brzozę. Nie ma dźwięku uderzenia w brzozę. Kto w takim razie ściął brzozę i co spowodowało, że odpadło skrzydło? Coś ścięło drzewo. Na odpowiedź jest nie wiem. Kto ściął drzewo, jak ściął drzewo, to jest inna kwestia. Bo przecież tak potężny samolot skromną brzozę złamałby niczym zapałkę, a zresztą nawet w nią nie uderzył, bo na sfałszowanych przez Rosjan zapisach rejestratorów słychać przecież eksplozję. Brzoza nie była powodem tragedii. Powodem tragedii była eksplozja. Eksplozję, która rozpoczęła katastrofę
smoleńską. Choć też niekoniecznie jedna eksplozja, to zależało od aktualnej wersji teorii o zamachu. Była ona skutkiem 2 eksplozji, które miały miejsce w powietrzu. Kilka wybuchów. To nie był jeden wybuch, było kilka wybuchów. 2, 3. Wiemy o 3. Miał je spowodować trotyl, pentryt albo bomba termobaryczna, choć po ogłoszeniu tej ostatniej pojawiła się jeszcze taka teoria. Być może, że samoistny wybuch, ale na pewno nie Samoistny wybuch. na przykład opary, jakieś paliwa. W pewnym momencie od teorii Antoniego Macierewicza zaczęli się odcinać nawet powołani przez niego eksperci. Macierewicz tworzył narrację pod pewną tezę. Swoją tezę. Wybierając tylko te dowody, fragmenty opinii biegłych czy analiz, które pasowały mu do od początku lansowanych teorii. W mojej ocenie byliśmy, brzydko mówiąc, długopisami, które miały po prostu się podpisać pod raportem. Ale pytany o to Antoni Macierewicz raczej nie zaskoczył odpowiedzią. To są właśnie kłamstwa, które pan nieustannie powtarza. Tomasz Pupiec, TVN. Moi drodzy, pamiętacie, jak wam wrzuciłem materiał, jak Kaczyński mało pod samochód nie wlazł? Ten prawdziwy Polak, patriota, oczywiście flaga nie do końca Polski wczepiona w jego klatę, tam bardziej by pasowała flaga rosyjska, ale to już pomijam. Ten oderwany od rzeczywistości dziadzio, tak mówiłem o mało podczas przedostatniej sraczki smoleńskiej, nie wpakował się na czerwonym świetle pod samochód. To, że on nie potrafi funkcjonować jak każdy normalny człowiek, to też nie jest żadną tajemnicą. Ale no, powiem wam, że pisowcy, zwolennicy PiS-u, sympatycy, fanatycy PiS-u, no, znaleźli na to sposób, żeby Jarosław mógł bezpiecznie przejść przez ulicę. Powiem wam, że to, co zobaczyłem, no, wywaliło mnie z kapci, ale jeśli coś działa, no to czemu to zmieniać? No, jeśli działa, to jest dobre. No ja tutaj tego nie krytykuję, nie. No trzeba o nasz skarb narodowy dbać. A jak to rozwiązali najtęższe umysły z PiS-u? Zobaczcie sami. No i żeby nie było, że to jakaś przeróbka, no muzyczka oczywiście podłożona, tutaj nie mówię, ale tak było naprawdę. To jest film instruktażowy z cyklu Jak bezpiecznie przeprowadzić kaczora przez jezdnię. I teraz króciusieńko, naprawdę bardzo króciusieńko pokażę wam oryginał, bez przeróbek, żeby nie było, że to jest zmanipulowane, że to AI, że to nieprawda, że to ruska propaganda. Wiecie, jak to bywa. Także króciusieńko i przechodzimy do meritum dzisiejszego tematu. Moi drodzy, powiem wam tak, słuchałem też przemówienia Kaczyńskiego i powiem wam w ten sposób, ten pomyleniec mówił o obecnym czasie, tak jakby wspominał
swoje 8 lat rządzenia. Przecież z tej jego plugawej gęby płynęły praktycznie same kłamstwa. I się tak zastanawiam, jak można być aż taką kanalią. Dlaczego kanalią też potem pokażę. Przyczynił się do śmierci wielu ludzi, tych w samolocie i tych, których prześladował razem z ministrem Zero. Co trzeba mieć w tym pustostanie, aby niszczyć naród, kraj, po prostu prowadzić do, bardziej może nie, ale na zatracenie. Menda udaje, nie wiem, jakiegoś pobożnego, modlącego się, a knuje częściej niż oddycha. Ja się tak zastanawiam, dlaczego teraz pozwala mu się na takie niecne wypowiedzi, na dalsze szczucie i dzielenie i wykorzystuje nawet rocznicę smoleńską do tego. I tak się, powiem wam, naprawdę szczerze zastanawiam, czy nie ma na tego człowieka żadnej siły. Przecież można mu postawić setki zarzutów, można go zrównać z glebą, oskarżyć, osądzić, ukarać i to jak najszybciej. Zrobić z nim, nie wiem, publiczną pokazówkę, która powinna być przestrogą dla następnych takich jak on, którzy, nie wiem, będą planowali niszczyć ten kraj, skłócać Polaków tak jak on. Dla łamiących konstytucję, dla łamiących prawo, dla tych tak jak Kaczyński, który uważa, że jego prawo nie dotyczy, że on stanowi prawo, że on jest ponad prawem, że to, co on powie, jest prawem. Dla nieszanujących wyroków sądowych, dla złodziei, kłamców, oszustów, dla morderców narodu, dla tworzących oligarchię, no Kaczyński z tą oligarchią chyba pobił samego Putina. Dla prowadzących działania tylko na rzecz własnych kast i oblubieńców, dla prowadzających dyktaturę. Mógłbym tak wymieniać długo, no, ma bardzo długą listę grzechów ten, nie wiem, no, zakała polskiego narodu. Tak powiedziałem, no mógłbym tu wymieniać jeszcze bardzo długo, bo jemu można naprawdę bardzo wiele zła przypisać. A wszystko po to, aby każdy wiedział, jaka kara go spotka, kiedy będzie chciał podnieść rękę na polski naród, kiedy będzie chciał łamać prawo, konstytucję, kiedy zamarzy mu się, że to on jest prawem, a jego prawo nie dotyczy. I tutaj czekam na to prawo i na tą sprawiedliwość, które zatrzymają tego szaleńca i wskażą mu jego właściwe miejsce. Ale druga sprawa, tego szybko nie będzie i powiem wam dlaczego, bo ma wielu jeszcze fanatyków, sympatyków, zapatrzonych, zaślepionych niczym w bożka. To tak jak w Korei, ten Kim Il-sen czy Kim Il-sun, cholera wie, no, on jest dla nich Bogiem, tak Kaczyński dla tych właśnie maniaków pisowskich. Oni nie widzą tego całego zła, które Kaczyński robi nie tylko, nie wiem, wybranym ludziom, ale całemu krajowi. Zresztą posłuchajcie wypowiedź tych, co przemówienia Kaczyńskiego, tych. No, ci ludzie są po prostu zaślepieni. Chciałem pana zapytać o wystąpienie pana prezesa. Było bardzo piękne. O to właśnie chodziło. Bo Polska ma być Polską. Jak pan się odniesie do słów ministra Sienkiewicza, który powiedział, że w związku z przebudową placu ten pomnik nie może tam stać? Uważam, że to jest coś złego, bo pomnik stoi bardzo dobrze. Tam powinien zostać przez cały czas.
A jeżeli nie tam, to gdzie mógłby być? Nigdzie, tylko tam, gdzie postawiliśmy go. No i teraz odnośnie łamania prawa, stanowienia własnego prawa. Mam tutaj komunikat, nie wiem czy alerty na telefon też dostawaliście, ale uwaga moi drodzy, po Warszawie grasuje wariat z kombinerkami. Kaczyński chodzi po ulicach z kombinerkami w kieszeni. Ciekawe, co jeszcze ze sobą nosi ten mały Majsterkowicz. Młotek, wiertarkę, nie wiem, może nawet spawarkę. No, trochę to jest niecodzienne, że gość lata po mieście z jakimiś kombinerkami. Ale powiem wam jedno. Podejrzewam, mam taką amatorską diagnozę, że nasze słońce narodu, nasz prezes, zbawiciel po prostu cierpi na chorobę wieńcową. A dlaczego? No właśnie o tym też chcę wam dzisiaj powiedzieć. Ja to informuję panie pośle, nic więcej. Dlatego jeżeli pan tego nie robi, to tego pan wykroczy. Panowie mają swoje poczucie prawa. Słyszeli panowie Tuska, I nadal próbuje. który stwierdzi, że Nadal prawo próbuje. tak jak on je rozumie. Ja rozumiem w ten sposób, że mam prawo odpowiednich kombinacji. Niech pan mi Teraz znowu łaskawie nie zawraca głowy. to walenie w kompleksji. Wynosi to teraz. O, nie dał. Kobieta starsza, do psychiatryka się nadaje. Moi drodzy, jak wiecie, Kaczyński ukradł wieniec pod schodów smoleńskich. No, powiem wam tak, no, Kaczyński tak przywykł do okradania Polaków, Polski, kiedy okazuje się już, że już nie ma co ukraść, nie ma jak ukraść, zawsze może sobie zajumać po prostu wieniec pod pomnika. No, kradzione, no nieważne, że nawet nie wiem, powiem wam, jak to skomentować. No to jest wręcz żałosne, co on odwalił pod tym pomnikiem smoleńskim. Wpadł w jakąś furię. No, on uważa ten pomnik za jego prywatny i to, co jemu się nie podoba, nie jest zgodne z linią jego rozumowania, myślenia, no to jest wrogie, putinowskie i nieważne prawo. On dewastował cudze mienie, zajął cudze mienie. No, policjanci nie mogli nic innego zrobić, to jest fakt, bo ma immunitet. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś inny robi taki numer jak Kaczyński. No przecież miałby zarzuty prokuratorskie. A ten bezczelnie, nie dość, że nie do łęga, nie potrafił tej tabliczki ściągnąć. Przyszedł z jakimiś kombinerkami czy szczypcami, nie potrafił jakichś tam drucików poobcinać. No jest tak niezaradny, że... Ale nie potrafił tej tabliczki zabrać, to zabrał cały wieniec. No, upamiętnił rocznicę katastrofy smoleńskiej najlepiej jak tylko potrafił. Zresztą zobaczcie dłuższy fragment tego całego zdarzenia. Pewnie część z was widziała to wszystko, ale tutaj wrzucę dłuższy fragment, żebyście mogli zobaczyć i zaraz przejdziemy do końca materiału podsumowania, można powiedzieć. Panowie mają swoje poczucie prawa. Słyszeli panowie Tuska, który stwierdzi, że Nadal próbuje robić to, co robi. ja rozumiem w ten sposób, że mam prawo nie ma sił. Siłuje się. Mały efektem jak na razie. Teraz znowu. Łaskawie nie zawraca głowy. To walenie w kompleksji.
pracował co przy tej tabliczce teraz i parę miesięcy temu. Dzisiaj. A co go tak bardzo boli? Ano prawda go boli. Nie jest żadną tajemnicą, że pilotów niemal zmusili, nakazali do tego lądowania w tych ekstremalnych warunkach. Prawda Kaczyńskiemu się nie podoba, no bo to nie jest zgodne z linią propagandy, że to zamach, że zginął bohatersko, że to ruskie, że to Tusk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta tabliczka go boli. Tutaj ten człowiek, który co miesiąc ten wieniec przynosi, no zawsze z tym samym napisem, wcześniej tam wysyłał wojsko, żeby ten wieniec ukradli, czy milicję, policję, żeby ten wieniec pod pomnika ukradli. Teraz, jak już nie może nikogo wysyłać, to po prostu sam kradnie wieniec. Jedno jest pewne, Kaczyński nie pogodził się z tym i się nie pogodzi, nie oszukujmy się, że nie ma już władzy nad policją, nad wojskiem, bo tak naprawdę to on tą władzę sprawował, a Błaszczak czy tam komendant Granatnik to byli tylko marionetki w rękach Kaczyńskiego. Kaczyński w akcie rozpaczy sam teraz atakuje ludzi, kradnie wieńce, dewastuje, robi szopki pod pomnikiem, nawet w tak wyjątkowym momencie właśnie chwili, jaki jest właśnie rocznica katastrofy smoleńskiej. A na koniec, moi kochani, taka mała fraszka, żeby dopełnić dzisiejszy materiał. Fraszka o dyktatorku sekatorku. Pewnego razu zaupierzony dyktatorek dorwał w swe kacze łapki sekatorek. Że je z pierdołą posłużyć się nie umiał. Narzędzie więc porzucił, a wieniec zajumał. Koniec. Dobra, moi drodzy, jak zawsze piszcie, proszę, co o tym myślicie, jak to widzicie, jak zawsze. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, wpłaty, za to, że uczestniczycie w tym kanale, jak zawsze. Na jutro Was zapraszam w sumie na dwa kanały. Na kanał ten mój vlog, dość ciekawy materiał wrzucę. No i w niedzielę nasza nowa świecka tradycja, taki mały miks, podsumowanie tygodnia. Jest o czym mówić, także też myślę, że będzie ciekawie. Także zapraszam Was jutro na ten i na ten drugi kanał. A dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. I jeszcze jedno. Polecam dzisiejszy suchar dnia. Wyrwie Was z kapci, po prostu petarda. Wywiad z bardzo znaną osobą, ale warto obejrzeć. Także dzięki i do zobaczenia jutro. I cóż, chyba tyle. Cześć. Potrzebne, ale chciałbym tu powiedzieć, że to jest kłamstwo, bo ja nie dostałem ani grosza. A nie 400 milionów. Ani grosza od PiS-u. Wszystko, co tu jest, to są ludzie. To są bardzo często te wdowie grosze. Trzeba tylko jakoś tak rozporządzać, jakoś tak oszczędnie. Gospodarność to jest pracowitość i oszczędność. Szymon Hołownia kłamie, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przepraszam, trudno mi jest powiedzieć tak wprost. To mija się z prawdą. Mija się z prawdą. I panu Hołowni bym powiedział,